Słuchajcie, ja chyba jestem szalony, że w wakacje przy niedzieli o 6 rano wstałem i jedziemy na zwiedzanie wodospadu. Po prostu zamiast spać słodko i śnić sobie o czymś tutaj na tych pięknych Filipinach, to jedziemy 2,5 godziny samochodem na drugi koniec wyspy, żeby zobaczyć najładniejszy i podobno taki najbardziej znany wodospad na Bohol. Dzień dobry, Michał Dudkowski, YouTube channel nadaje z Bohol na Filipinach. Ale po drodze, oczywiście, później wam powiem nazwę tego wodospadu, po drodze zabieramy rodzinkę Mariusza Szpakowskiego, bo GPS powiedział mi, że to jest po drodze niedaleko jego domu, więc napisałem do niego wczoraj, czy chce się zabrać, bo jedziemy. I dzisiaj rano mi odpisał, że z chęcią. A jako, że wszyscy śpią i mamy duży samochód, no to czemu nie? Do zobaczenia na miejscu albo gdzieś na trasie. Jeszcze mamy pół godziny do Mariusza, a później od niego około godziny do wodospadu. Nie pamiętam nazwy, dlatego wam powiem później. A wszyscy śpią. O, poza Lili. Carmen Bohol, welcome. Mariusz, jedziemy po ciebie. Do przedmieścia Carmen. Tak naprawdę już jest Carmen, można powiedzieć. O, mają dużą stację tutaj. 5G nadają. Co my tutaj mamy więcej? Ogólnie nie jest takie małe to miasteczko. O! Dzieci się obudziły. Hello! What's up, chicks? How are you? Hello, Bulingit. Ah, Very sleepy because we what woke is up this? very Why early. it's you Because eat we something, enjoy I think. The brownies. Brownies, cookies, like always for the breakfast. Where are they now? Czekamy na Mariusza i jedziemy. Stąd mamy 38 km do tego wodospadu i jakieś 57 minut pokazuje mi GPS. Słuchajcie, nie mogę stać na ulicy, bo co ktoś przejeżdża, głównie kobiety, bo taką mamy popularność na Filipinach, to obraca się głową na tym skuterze tak, że prawie się przewraca. No przesadzam, ale przed chwilą taka sytuacja była. Szkoda, że nie nagrałem. Słuchaj, no tak to jest, jak się z dziećmi jeździ. Dzień dobry. Z przodu ci zrobiłem miejsce. O. Dobra, Mariusz przyjechał, jedziemy. Jedziemy na wodospad i asfalt ukradli. Nie leży już na ziemi. Prowincja na Bohol. Słuchajcie, dojechaliśmy do wodospadów, ale droga podobno jest uszkodzona przez ostatni tajfun i zakaz jest wstępu samochodom. I trzeba płacić 100 peso za dojechanie tych 2,5 km do wodospadu. I właśnie zamawiamy motorki, żeby zabrały nas. Największy problem to będzie z Matem, bo on nigdy nie jechał na motorze, może się trochę bać. Słuchajcie, dojechaliśmy na wodospad motorkami. Powiem szczerze, że droga była w paru miejscach zawalona, ale moim zdaniem się dało tam samochodem przejechać. Ale dobra, no każdy sobie zarabia, prawda? Po 100 peso za transport na dół i z powrotem, 30 peso za wstęp i tipy dla przewodnika, bo dla każdej grupy dodają przewodnika, przynajmniej obcokrajowców grupy. I tak to tutaj wygląda. Stamtąd przyjechaliśmy, o, stamtąd z góry. Tam jest wejście, się płaci, można kupić jajka. I co, idziemy tutaj po schodkach na dół. Tam już całe towarzystwo poszło. Tutaj jest Mariusz, który też kręci bloga, więc na jego kanale pewnie będziecie to widzieć dużo szybciej niż na moim, bo u mnie jest około 2 tygodni opóźnienia. Chyba nas skasowali ekstra, bo widzę innych Filipińczyków bez turgaja. No ale dobra. Ogólnie fajnie tutaj widzę, że jest przygotowane. To jest i bezpieczniejsze dla Ciebie i dla dzieci, prawda, jak jesteście. O, mamy już pierwszą rzeczkę tam w dole. Hi. Oh. Hello. Idziemy, mamy drona i wodospad jest naprawdę olbrzymi. Widziałem, jak jechaliśmy motorami. O, zobaczcie się.
tam już jest ten wodospad, widzicie? Więc tak dobre 50 metrów ma. Woda może nie jak w Kałasan, ale też ładnie to wygląda. O, widać, że tam nawet ponton jest, widzicie? Ktoś tam na wszelki wypadek, jak ktoś by spadł. Jeszcze trochę mamy do wodospadu, idziemy. Nieoznaczone dla Filipińczyków 7 stóp, czyli informacja, czy mogą skakać, czy nie. Ja tu wszystkim powtarzam w blogu, żeby jak skaczą Filipińczycy, żeby nie skakali, bo oni ważą połowę tego. Tak jak wczoraj byliśmy na wodospadzie, Filipińczycy skakali normalnie z 4 metrów. Ja tam podszedłem normalnie 1,70 m głębokości. Można sobie łatwo połamać nogi. O i uważajcie na głowę. Ale już widzę, że będzie tam ładnie. I po 170 metrach ukazuje nam się wodospad. Bardzo ładny. Robi wrażenie, co? Super. Tam jest jaskinia. Tutaj macie zejście po schodkach. Dobra, idziemy się rozpakować tutaj. Mamy stolik, nie ma za dużo osób, spodziewałem się, że będzie więcej ludzi. Of this water from here up to there, 1.2 kilometer. That is under the forest. And then it's a big ground, underground water flowing. So this one is spring water. Then in between of this and the source of the water, there is a dam to control the water. Because during weekdays, only 50% water flowing down here. And the 50% supported to the rice field for irrigation. And then, if you like to take your swim, the base is only 4 feet deep. 4 feet. Yeah, you can go inside a small cave if you like having your back massage. Każdą minutą ludzi przybywa. Wodospad bardzo ładny z widoku drona. Tak jak wczoraj zauważyłem, że Filipińczycy dopiero się zbierają gdzieś koło 12, 13. Tak naprawdę jak to największe słońce zejdzie, nie? To my
Uwielbiamy się opalać, a to niezdrowe. Ej, słuchajcie, możecie sobie tutaj zamówić jedzenie, nie wiem na ile. Tu macie internet płatny na żetony, bo sygnału nie ma. Mamy burgery, troszeczkę droższe niż ostatnio. 65 peso za 2. Ostatnio płaciłem wczoraj 60 peso. I mamy też restaurant Rice. O. Pozdrowienia z wodospadu. What the name? Come to me. Dobra, tu są bardzo trudne nazwy filipińskie, ale zeszliśmy trochę na dół. Zobaczcie się, możecie sobie pokąpać się tak. Tutaj bardzo, bardzo fajnie. Tam jest jaskinia, byłem w niej bardzo fajnie, ale zapomniałem kamery wodoodpornej, więc nie nagram wam tego. Ogólnie tutaj te miejsca są bardzo płytkie. Kuja nam powiedział, że to jest maksymalnie 5 stóp, prawda, czyli jakieś tam 1,5 metra wody, może 2, to taki maks. Idealne miejsce do opalania się, słuchajcie. Just like that? I think yeah, as long as you will not feel the pain. Maybe it's dangerous. Maybe there's a sharp one there. Tutaj macie tak do pasa dla nas. I trzeba uważać, żeby się nie spieprzyć tam na dół. Hello, welcome to the falls. Come. What's the name of this falls, maybe? Come to me. It's the come to me. Oman said. I will check. And you can tutaj robić bardzo niemiłe rzeczy w tym tutaj zakątku razem po nocy. Ale nie mówcie nikomu. To jest jedno z najlepszych miejsc, gdzie możecie robić sprośne rzeczy na Come wodospadach, Umantad. jak nikogo nie ma. Can Umantad Falls. We Can are in Umantad Can Falls. Umantad Falls. Han-Omantan Falls. Yes. Nazwy są po prostu z kosmosu tutaj. Słuchajcie, 2 godzinki na wodospadzie, powoli wracamy. Musimy odwieźć Mariusza, bo jego dziecko jest chore, dlatego nie przyjechał z żoną i synem. Ale bardzo fajnie. Spójrzcie, Can ostatni Umantad raz Falls. na wodospadzik. Widzimy się na trasie. Witajcie w nowym dniu. Wczoraj nic nie dograłem, ponieważ no nie było czasu i nie było nic ciekawego tak naprawdę. Wróciliśmy, odstawiliśmy Mariusza Szpaka do domu i wróciliśmy do hotelu. Już spędziliśmy wieczór w hotelu. Słuchajcie, dzisiaj jest nasz ostatni dzień. Wieczorem mamy prom. W hotelu pozwolili nam late checkout, późne wymeldowanie, więc dopiero o 17 się wymeldowujemy. Ale czas jest na pamiątki, ostatni dzień. Więc jedziemy do Alona i kupimy jakieś pamiątki. Muszę kupić też dla patronów pamiątki, jak coś znajdę fajnego. I czekam właśnie na dziewczyny, żeby się tutaj zebrały. Jedziemy, jest godzina 12. Jeśli chodzi o samo Panglao, to bardzo fajne, ale zdominowane przez Koreańczyków i Japończyków. Nie, za bardzo ich nie rozróżniam, powiem szczerze, ale bardziej Koreańczyków, prawda? Ponieważ 2 loty międzynarodowe na Panglao to właśnie są z Korei, to są tylko te loty międzynarodowe. Więc weźcie to pod uwagę, że i jedzenie, i restauracje, właśnie napisy, wszystko po koreańsku. W hotelu dużo Koreańczyków. Oni są tacy, wiecie, uporządkowani, mi się wydaje, że jak im coś powiesz, to się to robią.
Tak mi się wydaje, nie wiem jak tam w Korei jest, bo nie byłem nigdy, ale raz chciał przejechać jeden mojego syna, to puknąłem w samochód, no przeprosił. Ale jakbym nie puknął w samochód, to by się nie zatrzymał, cofając. A miał przyciemnione szyby tak jak nasze, więc i to było jeszcze w nocy, więc nie było widać, więc zwracajcie uwagę, zwłaszcza na dzieci. Dlaczego? Dlatego, że kierowcy nie widzą dzieci. Tata. Cześć Mati! Tata, why you in car? I'm in car to car it's cold. Oh look! You go to wedding? Red dress? Ah. Dobra, jedziemy. Ostatnie spojrzenie na Alona Beach w ciągu dnia. Idziemy po suweniry. Od sklepu do sklepu. Monkey Shopping. Oczywiście po koreańsku. To jest chyba... A i apteka. I BPI. O. A tam jest McDonald's i Jollibee. Tutaj macie posterunek policji. Zrobię takie wam walking on the... chodzenie po Alona zaraz. Jak będziemy chodzili od sklepu do sklepu. Chyba pierwszy raz widzę kartki pocztowe na Panglao, w ogóle na Filipinach. I jeszcze wybieramy suweniry. Super! I have car. Maybe you want to go Island Hopping? We've been. Wydaje mi się, że to był ten bar. Destino. Taki bardzo znany bar. Chyba dużo się nie zmieniło. Cash in, cash out. Kolejny sklep z suwenirami. O, pamiętacie wczoraj mówiłem o tym? It's scammed. No, don't buy here. Because yesterday I am scammed in this company. What? Magnetic ring for only 20 pesos. Hi. Oh, it's a lot of food. O, more keychain. Jakbyście chcieli te małe małpeczki. Co tu jeszcze fajnego? A. Jakieś stateczki z muszelek. Muszelki. Tutaj muszelki, ale za gablotą, czyli pewnie droższe. No nie, no to chińszczyzna jest. Jest w gablocie. O, now I record your ass. Jak widzicie, bardzo dużo koników jest, którzy namawiają na wycieczki. Warto oczywiście w kilku się popytać. Tak jak wam mówiłem, 3000 za łódź, plus tam opłaty, napiwki i tak dalej. Idziemy do następnego sklepu z pamiątkami. O.
Nirvana Thai Massage and Spa. A tam na wprost oczywiście macie plażę. I there is the beach, the straight there. We go here? Come on. To taki filipiński sklep, chyba filipiński, ale jest wszędzie. Hi! You want massage, baby? We wszystkich salonach masażu nas rozpoznają. Hi, I'm Brian. Hi. Hey, Brian. Michael. Nice to meet you. Where are you from? Poland. Oh, nice. I love Poland. Where are you from? Belgium. Filipiński przysmak, słuchajcie. Co to jest? What is this? It's calamari. What is this? It's Calamansi? no, it's sweet. Chocolate? Yeah, something like that. Sticky chocolate. It's sticky, but it's yummy. Ciągnąca się czekolada. To prawie jak krówka. Mamy tu jakieś suweniry? Chyba nie. Tutaj tylko zupki i jedzenie. A, tu mamy suweniry. You have souvenir here. O. Plecaczki. Hello. No. Szukam magnesów. To są ładne, co myślicie? To się powinno chyba przesuwać. Takie inne niż wszędzie, bym wam powiedział. I pay for this. I pay for this. I pay for this. How about this one? I already paid for this. Hi. Okay. Ito po na yung mga kita mo. Daog, kita na yung... Basta tingnan nito na yung... Kita na yung videos ba? Ulaan. Ano ba, ma? Games. Let's go. Maybe wait. Hulaan nyo. Papayan kayo. Ano ba, ma? Isa lagi. Oh, this too, baby. I say wait. We go back today. It's our last day. Dili. Bata-bata ka na. Jeden bar, ostatniej szansy. To taki bar dla panów. Tutaj tylko klapki. Only slipper. Łe. Patrzcie się. Mango z bagonu. Najgorsze, co możecie zjeść na Filipinach. Nie znam żadnego obcokrajowca, który lubi bagon. Tu macie jakąś dyskotekę, ale w niej nie byłem. Club z Moch. Gdyby ktoś się pytał, jaka jest temperatura w porę deszczową na Filipinach, to tutaj macie 39 stopni. Po półtorej godzinie chodzenia na ramionczka jesteśmy spaleni. Słuchajcie, jesteśmy już w porcie. Po całym dniu tak naprawdę siedzenia w hotelu, kupowania suwenirów, Valona Beach. Za dopiero 4,55 minut ma prom odpływać, ale jest punktualnie. Tutaj na promie, tak jak wcześniej, wszyscy pasażerowie, łącznie z poza kierowcą, muszą wchodzić, tak jak widzicie. Czekajcie, zrobię zooma. Tak jak widzicie, muszą wchodzić oddzielnie. Little Ferry 11, Little Ferry 11. Więcej samochodów niż wcześniej. Mamy raz, dwa, trzy, 4, 5, 6 samochodów, ale najpierw muszą zapakować towary, bo jakiś telewizor 65 cali widziałem, że wjeździ na City Hall.
i jakieś inne rzeczy i później samochody. Ale tutaj duży prom jest, tu się zmieści bardzo dużo samochodów. I to jest jeden z łatwiejszych chyba promów, żeby wjechać do środka, no bo tylko kilka samochodów, oni tak jak pakują, tak jak ostatnio, wiesz, nam dużo mniejszy prom, 10 razy więcej samochodów. A no i mamy, tak jak mówiłem, zrobimy review tego hotelu najdroższego, a przynajmniej najlepszego według mnie, bo ma własną plażę, Coco Grove, bo w nim mamy właśnie 2 noce, a dokładnie 1,5, bo przyjedziemy o 12 w nocy. Ale tam jest plac zabaw dla Mata, siłownia, o, będzie co robić jutro. A, jeszcze muszę jechać do Króla Wsi po zamówienie. Do 300 albo 400 osób. Ale każdy ma miejsce leżące. Okej, samochód zaparkowany, idziemy na górę. Foto? Oh, yes. Okej. Selfie lang, selfie, selfie. Selfie. Ah, sige, teka. Yung asawa ganina, nakapapicture namin siya. Na yung Mama asawa, namin, nasa, namin. tapad sila kuan bed. Thank you, sir. Thank you, You're sir. welcome. Yung asawa, tapad. Teraz muszę znaleźć klasę turystyczną. Hello, welcome to my vlog. Thank you. Dziękuję. Tourist class? Upstairs. Well, okay, thank you. O, patrzcie, mają telewizorki. Żeby się nie nudzili. O, już widzę Agnes. Nie boję. What's up, Lily? You want to go back? Yes? Okay. A tu mamy klasę turystyczną. Tourist class. Pięknie. 43, yes? Somewhere there? Hi. Here. Oh, hello. What you doing here? You go sleep? Don't give this to Matt because Matt is about to sleep. Where is Matt? There in that side. Maybe not sure. I think we want to sleep now. Ah, okay. You want to sleep now? No, it's okay. What's up? You're hungry? Are you hungry? Baby, you think only about food. 24 hours without food is very healthy. When last time you don't eat 24 hours? Never. Słuchajcie, czasami trzeba sobie zrobić post 24 godziny od jedzenia. Jest to bardzo zdrowe. Wiadomo, pić trzeba, ale post trzeba by zrobić. Spróbujcie sobie kiedyś. Co, Lily? Ojeju, jeju. You want to walk? Where is your shoes? In car? You're there. A, o. Bardzo ładnie. Very nice. You won't go sleep? No. Ej, ty masz, tym się pobaw. Tu masz kawę. Look, this is for you to play. You can drink. Oh, you know. Możesz się napić. Ale to nie dla dzieci. To jest z kofeiny. Ma takie coś. Maybe I What? will go to toilet first. Go. My phone is there. Okay. I call to your boyfriend. You can go. Okay. If there is